Siemaneczko widzowie, witam w kolejnym odcinku już długo zapowiadanym. Witam, cześć i czołem, kluski z rosołem, witam was ten niedzielny, piękny dzień. Dzisiaj widzowie będziemy lecieć i z tematem i omawiać temat grafiki, oczywiście, który był długo zapowiadany. Jak sobie ulepszyć tak właśnie grafikę w standoffie, żeby była lepsza, żeby było bardziej wyraziste kolory, żeby było piękniej, oczywiście, żeby była lepsza przyjemność z gry. I to sobie omówimy. Pokażę wam dwa sposoby, jak można sobie tak właśnie grafikę ulepszyć. Tak co również pokazywałem na TikToku. Zobaczymy jak to wyjdzie, jak porównamy sobie te rodzaje ulepszenia tej grafiki. Zapraszam również was do subskrypcji kanału. Zostawcie lajka i komentarz, żebym wiedział, że wam się spodobało, żeby zrobić więcej poradników. I co, i zaczynamy oczywiście z tematem. Pierwszą rzeczą, którą wam chcę pokazać, czyli oczywiście nasze grafiki, które mamy w grze. Jak sobie je najlepiej ustawić, żeby taka grafika była najlepsza. Oczywiście co można zrobić, żeby na słabszych telefonach lub sprzętach ona była również dobra, ale nie obciążała tak naszego urządzenia. Także przejdziemy sobie właśnie do tutaj grafik. Jak widzicie, mamy tutaj ustawione wszystko na najmocniejsze, ale nie mam ustawionych tutaj takich rzeczy jak chociażby wygładzanie krawędzi. Czyli ta pierwsza tutaj funkcja, tego nie mam na przykład ustawionego, bo ona szczerze w najlepszych dopiero sprzętach widać tą różnicę, jeśli włączy się właśnie te dwie funkcje, czyli tutaj wygładzanie krawędzi i te filtrowanie anizotropowe tak zwane, czyli ulepszanie tutaj grafiki poprzez powiększanie i ulepszanie tekstur, ich bardziej są zaostrzone kąty i w ogóle wyostrzone, także tutaj jak już to większość graczy używa tego niż tego pierwszego, żeby wygładzić krawędzie, ale oczywiście bez tego również polecam ustawić sobie tak, jeśli ktoś ma słabszy sprzęt, to oczywiście będzie również grafika bardzo ładne, jak widzicie wszystkie kolory się zgadzają i w ogóle, także jeśli ktoś nie może sobie tego ustawić, oczywiście to może z tego zrezygnować, ale również wrażenia z gry będą wysokie i będą piękne. A teraz zobaczymy sobie, jak tutaj ustawimy sobie to na maksymalne. Zobaczcie widzowie, pewnie jest niewielka różnica. Jest na pewno jeszcze cieniowanie zwiększone, czyli jest lepiej tutaj widać każdy cień. Oczywiście również to będzie widać na przykładzie tego filtrowania, czyli jeśli jesteśmy tutaj, to oczywiście dalej, jeśli popatrzymy, to kafelki również mają wyrazistą tutaj kolorystykę i oczywiście zaostrzone krawędzie, że wszystko widać. Także te dwie funkcje to ulepszają, ale bardzo mogą nam zwiększyć tutaj obciążenie i wydajność sprzętu, a niekoniecznie będziemy to czuć bardzo te widoczne krawędzie podczas rozgrywki. Także ja polecam na słabszych urządzeniach to wyłączyć i grać na wysokich po prostu samych ustawieniach. A jeśli ktoś sobie może pozwolić, to jedynie zwiększyć sobie tutaj tylko to filtrowanie, ponieważ to wygładzenie krawędzi jest tylko taką dodatkową opcją, która niekoniecznie ona polepsza grafikę, tylko sprawia, że ta grafika jest taka bardziej jednolita, żeby kolory się bardziej zgrywały. Także polecam sobie to, jak już ustawić na maksa, albo w ogóle zrezygnować z tego na słabszych urządzeniach i zadowolić się samymi wysokimi grafikami. Kolejną rzeczą, jaką wam tutaj pokażę, czyli jest to oczywiście przejście do ustawień naszych w telefonie, czy tam bądź jakimś padzie, czy to tablecie z Androidem i wyszukanie tutaj takiej opcji jak ekran i jasność, tam u kogoś może to się również nazywać kolor ekranu, coś takiego ja nawet widziałem i tutaj mamy wszelkie opcje, które mogą nam pomóc w tym, żeby zwiększyć naszą tutaj kolorystykę, nasze wrażenia z gry, nasze oczywiście grafiki by polepszyć. Także tutaj mamy takie na przykład, ja mam
taką nazwą tryb kolorów ekranu i tutaj jak widzicie możemy sobie dwa różne tryby ustawić. Jeśli mieliście zawsze ustawiony na przykład na taki naturalny, na bardziej kolory takie właśnie naturalne, wyblakłe trochę jak widać tutaj w porównaniu z żywymi, to możecie sobie właśnie to zamienić, w ustawieniach poszukać właśnie takich opcji, które mogą nam od razu w urządzeniu polepszyć nasze grafiki, czyli my na przykład sobie, ja wiem tutaj na żywy ustawiony, ale polecam jeszcze, jeśli chodzi o standoffa i ogranie, zwiększyć sobie tutaj ciepło kolorów, nie zmniejszyć, bo jak widzicie tutaj będzie bardziej takie jasne, bardziej takie zimne, a zwiększyć, ponieważ większość gier, w które gramy, czy to właśnie standoff, czy to nawet PUBG, czy inne mają kolory cieplejsze, czyli po prostu od razu jak to ustawimy, zwiększymy, od razu będzie jakąś tam część widać tego, że faktycznie te kolory będą bardziej takie jaskrawe, bardziej będą przykuwać nasze oko. Także polecam sobie to zwiększyć w takim właśnie tutaj ustawieniach w telefonie, by mieć od razu już tutaj pierwszą różnicę, którą możemy sobie zrobić, by właśnie te nasze grafiki były o wiele lepsze. Oczywiście rzeczą, jaką chciałbym omówić, jest to robienie grafik na komputerze, ponieważ dużo osób pytało się o to, jak na przykład na komputerze tak ulepszyć sobie właśnie grafikę, czy to właśnie przez jakąś aplikację, a jest taka właśnie, musicie sobie wejść na przeglądarkę, wpisać sobie Vibrance JI i tam będziecie mieć taką właśnie stronkę, po której jeśli to zainstalujecie, tam są różne tutoriale na YouTubie, to ja dokładnie wam tylko powiem, że jest taka aplikacja. Możecie sobie to właśnie zainstalować, tam musicie przenieść standoffa do tej aplikacji jakby i będziecie mieć również mocną gammę kolorów, oczywiście będzie tam więcej ustawień, bo jest to na komputerze, jest to więcej ustawień, żeby taką grafikę sobie dostosować jak najlepiej, jak chcecie pod siebie. Także również polecam to obczaić sobie, kto właśnie pytał się tutaj, jak sobie zrobić takie lepsze wrażenia i lepsze kolorki na komputerze, to tą aplikację polecam. Może wam zamieszczę linka jeszcze w komentarzu, tak żebyście mieli, żeby od razu was przeniosło i żebyście od razu skorzystali, przetestowali. Trzecią rzeczą, a w sumie drugą, bo druga była na temat komputerów i oczywiście ustawienia grafik pod komputer, a jeśli mamy rozmawiać jeszcze o telefonach, to jeszcze jedną opcję, którą możemy tutaj sobie użyć i oczywiście możemy sobie dzięki temu polepszyć według mnie jak najbardziej grafiki, to ja z tego korzystam. I oczywiście Habi z tego korzystał jeszcze na początku, jak grał z telefonu, bo mi o tym mówił. No ogólnie dużo osób, które grało na telefonach, to kojarzę, że tego używali po prostu, żeby mieć lepsze wrażenie z gry, żeby te kolory były fajne, żeby się nie tak jakby to nie rozlewały, żeby było wszystko ładnie widoczne. Czyli oczywiście znowu wchodzimy w ustawienia, szukamy sobie tego co przedtem, czyli tematu związanego z ekranem i na przykład z jasnością naszego telefonu i mamy taką funkcję jak komfort oczu. Funkcja należy do tego, żeby po prostu dzięki filtrowi, który się nakłada tutaj na telefon, taki żółty filtr, bo on będzie chronić nasze oczy trochę przed tym, żeby oczywiście wzrok się nie psuł, czyli będzie nakładać taki żółty filtr, żółto-pomarańczowy, zależy jak to ustawimy. Teraz na nagraniu tego nie zobaczycie, bo to ustawia się tylko jakby na telefonie i ekran tego nie przechwytuje tej zmiany, jeśli chodzi nawet o zrobienie screena, czy właśnie nagranie tego. Także później wam wrzucę przebitkę mniej więcej jak to wygląda, żebyście mieli porównanie. Oczywiście każdy może na własnym telefonie, na własnej skórze przetestować tą właśnie funkcję, ale według mnie ona jest najlepsza do poprawy właśnie grafik, do poprawy
właśnie kolorów, do poprawy, no w ogóle według mnie najwięcej robi, wraz z połączeniem jeszcze z tymi grafikami i ulepszeniem, które mamy właśnie w ustawieniach u nas, takich jak właśnie te zwiększenie ciepło kolorów, czy tam właśnie zwiększenie jasności i kontrastu. To właśnie możemy się pobawić. W różnych telefonach prawdopodobnie jest inaczej z tymi funkcjami, czyli pewnie właśnie czy to nazwą, czy to właśnie, że można więcej ustawić sobie danego koloru, czy to pobawić się w ogóle całą tutaj gamą kolorów, żeby każdemu jak najbardziej pasowało. Ale no wracając właśnie do tematu, to dzięki tutaj temu filtrowi, który nakładamy sobie na telefon, żeby chronić oczy przed szkodliwymi tutaj promieniowaniem telefonu, to ustawiamy sobie tą właśnie funkcję na tak 75%, żeby tutaj było bardziej uwidocznione te kolory, te jaskrawe. I później od razu jak zobaczycie w grze, jeśli wejdziecie, to od razu zobaczycie tą oczywiście zmianę na lepsze. Oczywiście również Wam tu pokażę, że możecie sobie taką ustawić tutaj panel ten górny, żeby od razu mieć podczas jak wchodzicie do gierki, to żeby nie cofać się do ustawień, to możecie sobie tutaj ustawić w panelu tym górnym właśnie kafelek taki, żeby tylko kliknąć, wyłączyć ten właśnie komfort oczu albo go włączyć przed graniem i oczywiście, żeby tutaj wszystko się zgadzało, to on tak jak włączamy, tak będzie działał, nic nie powinno się zaciąć, nic nie powinno przeszkodzić w tym, żeby rozgrywka nasza była jakaś nieprzyjemna, czy żeby nam się popsuło podczas rozgrywki. Także polecam bardzo tą technikę, żeby ulepszyć sobie grafiki. Później właśnie Wam wrzucę przebitki, jak to wygląda bez tego filtra i z tym filtrem, żebyście widzieli. Podsumowując, widzowie, polecam przetestować te dwie funkcje, czyli zwiększenie ustawień graficznych w naszych telefonach, tam w ustawieniach, ulepszenie naszej właśnie tutaj kontrastu naszego w ustawieniach, czy tam ciepło koloru, pobawić się tym, zwiększyć te ciepło, żeby było widoczne to w grze. I oczywiście jeszcze druga funkcja, czyli komfort oczu, którą najbardziej polecam, która nam jak najbardziej zobaczycie od razu tą zmianę w tym właśnie, jak ta grafika się polepszy, jak będą kolory bardziej takie nasycone, czyli włączyć tą właśnie ten komfort oczu i tam zwiększyć sobie jeszcze to ciepło, zwyższyć, żeby było jak najbardziej właśnie w grze to widoczne i przyjemne dla oka, oraz dla osób, którzy czekali właśnie na to, jak można polepszyć sobie grafikę na komputerze, czyli oczywiście ta aplikacja na stronie przeglądarkowej, którą znajdziecie, czyli Vibrance Joy. I tam będziecie mogli właśnie sobie również ustawić jeszcze więcej możliwości, bo to aplikacja na komputerze, która pewnie ma strasznie dużo filtrów, możliwości ustawienia sobie tej grafiki pod każdego, także możecie również to obczaić, kto gra na komputerze, kto również chce mieć lepsze wrażenia tutaj z gierki. No i oczywiście również chciałbym podziękować Kubusiowi, którego na TikToku, na live'ie zrobił rozróbę i oczywiście wpłacił również tutaj golda, przyczynił się do tego, by miał drugą swoją kosę w życiu, w grze w standoffie. Również chciałbym pozdrowić jeszcze Ricky Grimes, który również wpłacił pieniążki i oczywiście golda na to, żebym sobie mógł taką koskę kupić. I jeszcze chciałbym serdecznie również pozdrowić Naxo, który też wpłacił właśnie Goldzisza na takie właśnie tutaj combo. Mam takie combo dzięki nim. I oczywiście jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować za to, co zrobili, bo normalnie live był mocny, działo się równo, a ja właśnie Was zapraszam jeszcze na następnego live'a, który jeszcze nie wiem do końca kiedy będzie, ale na pewno dowiecie się o tym na pewno troszkę wcześniej, możliwe, że to będzie poniedziałek albo wtorek
na którym będziemy rozdawać skinka z Battle Passa do Vala, także żeby możecie wziąć również udział w tym konkursie i oczywiście możecie wygrać takiego właśnie oto takiego Vala i później właśnie sobie go na przykład czy to grać nim, czy sprzedać, to zależy co tam będziecie chcieli właśnie z nim zrobić. Także jeszcze raz dziękuję tutaj chłopakom za to, że wsparli mnie mocno i życzę wam miłego dzionka. Nie zapomnijcie udostępnić odcineczka, nie zapomnijcie tutaj właśnie kurde bele zostawić lajka, suba i oczywiście komentarzyka, bo również to są wymogi do tego, żeby wziąć udział w konkursie. Także do następnego i siema.